Cześć, przed nami zawody. Startujemy. Dzisiaj jesteśmy po pierwszym etapie. Pierdolę. Razy to wlecę. A, dobra, podejdź bliżej. Przygotowanie do startu. Prostuj. 10 sekund. Pies bez obroży, lina napięta. Stoi, sam patrzy w moje oczy i czeka na komendę startu. 10. Moje tempo pewnie około 100. Stresuję się jak już nie za bardzo, bo dzisiaj Puchar Europy. 5. Ostatnie zawody w sezonie. Jeden z etapów Pucharu Europy. Ogień, dobra. Rozpędzamy rower maksymalnie jak możemy na pierwszej prostej, ale pamiętajcie, najważniejsza zasada, trzymamy stałą prędkość. To znaczy, moje najlepsze czasy z psami były zawsze takie, że maksymalna prędkość powiedzmy 42, a średnia prędkość 40 na godzinę. Także maksymalna prędkość nie jest istotna, ważna jest równa średnia prędkość całego przejazdu. Także na pierwszym podjeździe, który tutaj za chwilę był dość męczący i długi, w takim lekkim piasku, nie dajemy wszystkiego z siebie, bo nie dojedziemy do mety. Ważne, żeby prędkość na starcie naszego psa i nasza była taka sama jak na mecie. To jest idealny przejazd. Zbliżamy się do pierwszych zawodników, których za chwilę będę wyprzedzał. Używam komend G, H. G prawo, H to lewo lub również polskich komend prawo, lewo. Wykorzystuję dwa rodzaje komend. Tutaj wyprzedziłem pierwszego psa. W zasadzie była duża różnica prędkości, więc pus nie zwróciłem w ogóle na niego uwagi. Skręcamy w prawo i zauważcie, że ona ma takie delikatne zawahania na zakrętach właśnie dlatego, że ja poznałem trasę, ale mój pies nie. Ona leci, boja się tą trasę. Ona leci po raz pierwszy w życiu po tej ścieżce. Ona nigdy w życiu tutaj nie biegła. Także to świadczy już o tym, że ona jest doświadczonym psem sportowym, oczywiście Pussy, ponieważ pokonuje te wszystkie zakręty bezbłędnie, z minimalnym jakimś takim półsekundowym lub sekundowym zawahaniem. Miałem dzisiaj dwa większe błędy na trasie, ale to Wam później je zobaczycie. Natomiast jutro mamy drugi etap finalny. Na tym drugim etapie jutro założę się, że jak wezmę kamerę, to będzie dużo mniej błędów. Wjeżdżamy w pierwszego singla za chwileczkę. Tak singla, taką wąską ścieżkę między drzewami, może to nie był aż taki trudny singiel, chociaż przy prędkości tam około 400 na godzinę z psem to wszystko wydaje się trudniejsze, ale dość płynnie tutaj lecimy. Używam komend eskimowskich, ponieważ są bardzo łatwe i sylabiczne, łatwe do podpowiedzenia, szczególnie jak masz tętno 180, to łatwiej powiedzieć G lub niż prawo. Czasami używam, jeśli pies nie reaguje, komendy podwójnej G, prawo albo H, lewo. Również używam później, jeszcze zobaczycie, komend bliżej lewej, bliżej prawej lub do prawej, do lewej. Komendy i komunikacja z psem musi być cholernie prosta i łatwa w odbiorze przez naszego psa. Pamiętacie, co już kiedyś mówiłem, łatwiej nauczyć się szczekać dla nas niż psu nauczyć się mówić. Wypinam nogę przed zakrętem tylko i wyłącznie dlatego, że byłem niepewny tego zakrętu. Wlazłem za zbyt dużą prędkością, zbyt dużym poślizgiem w ten zakręt, także taka metoda safe. Tu był minimalny błąd. Ja powiedziałem psu lewo, a ona odbiła do prawej i 10 sekund już niestety straciliśmy. No ale wiecie, na mistrzostwach świata to byłoby przechlapane, aż to wiemy, stracił z jedną pozycję. Trasa była szybka, ale ciężka, to znaczy cały czas trzeba dać tam dwie najmniejsze zębatki z tyłu operowały. Noga bolała, piekła, ja do wyżegania jechałem. Tutaj również widzicie lekki błąd psów. Lekki błąd psa zjechał do prawej, bo było otwarte skrzyżowanie bez żadnych tasie, musiałem powiedzieć mu prosto i też jakaś sekunda straty. W zakręty nie wchodzę może jeszcze z jakąś maksymalną prędkością i zbyt szybko, ponieważ nie jechałem tej trasy z żadnym psem, więc nie znam, nie wiem jak się rower zachowa, jaka będzie przyczepność. Rano był przymrozek, godzina 10, o 11 już praktycznie wszystko puściło, było jakiś +1, tutaj delikatny poślizg. Teraz chciałem Wam jedną rzecz jeszcze pokazać. Zjeżdżam z psem do prawej, on akurat lubi biegać blisko prawej często, a również dlatego, że wybrała sobie lepszy grunt pod swoje łapy, jest mądry pies i jadę za nim w jednym tunelu aerodynamicznym i nie przeszkadzam psu, lecę za nią. Ale jeśli widzę, że tych kałuż po prawej stronie jest za dużo, mówię do niej w pewnym momencie do lewej i ona zbiega mi na środek, tak? I trzymam ją na tej trajektorii jazdy, która jest również dla mnie wygodna. Kolejny zakręt, kolejne wypięcie nogi, może nie błąd w sztuce, ale wolę nie wypinać tej nogi. Na pewno wejdę szybciej w zakręt, szybciej przyspieszę po zakręcie. Trasa miała dzisiaj, nie wiem, niecałe 6 km. Jechałem dzisiaj 10,28 tą trasę. Bardzo bolało, płuca zapieczone,
Noga zmęczona, pies w formie doskonałej, ja zawsze trochę gorszy niż pies. Mamy pierwszy czas open po pierwszym etapie, drugi jest Czech na trzeciej pozycji również, Jacek Jerzyna od nas z klubu czwarty open, Maciek Hiro 7, Piotrek Bąk z naszego klubu niestety dzisiaj urwał łańcuch, więc mu nie poszło. A tutaj widzicie ostatni zjazd do mety. Staram się jechać płynnie, a oczywiście mogę na tym zjeździe wyprzedzić psa. Mogę nawet, to jest moment, kiedy mogę troszeczkę odpocząć i dobrze, bo za chwilę będzie ostatnia prosta, na której muszę dać w korby maksymalnie wszystko, co mam pod nogą. Dlatego na tym ostatnim zjeździe mogę złapać oddech, mogę trochę odpuścić, bo muszę dostosować moją prędkość do prędkości psa. Czyli jedziemy jakieś 40 z drobnym kamakiem, około 45 na tym zjeździe. Ostatnia prosta, no prawie ostatnia prosta, zjeżdżamy do prawej, bo jest błoto, jest wąska ścieżka lepszego, ubitego gruntu po prawej. To jest ważne na objazdach trasy, czyli jak robimy objazd i zapoznajemy się z trasą, to już w głowie zaczynamy sobie ustawiać, gdzie, po którym zakręcie, po której stronie drogi będziemy jechać, tam gdzie jest lepszy grunt do uzyskania większych prędkości i lepszej przyczepności. To w zasadzie jest przedostatnia prosta, za chwilę 90 w prawo. Jakoś tam nie staram się w zakrętach raczej driftować, tylko łagodnie i płynnie wchodzić. Tutaj lekkie przeblokowanie tylnego hamulca, delikatny uścisk tylnego koła. Ostatnie 100 metrów, blokujemy amortyzatory, wstajemy na pedały, ile fabryka da, próbujemy dogonić psa, co jak widzicie nie wychodzi. 40 parę na liczniku, na finiszu 45. Koniec wyścigu, 10,5 minuty i nie mogę mówić, padam na twarz. No to tyle. Jutro będzie drugi etap i trochę więcej pogadamy na temat tego, jak pracuje się z psem jeszcze przed i po zawodach. Nara. Dobra robota.